Siemanko, w dzisiejszym odcinku test, nie recenzja, butów Altra FWD Experience. Będzie to omówienie tych butów, których trochę pobiegałem, ale moim zdaniem pobiegałem w nich za mało, żeby zdecydować się na ich recenzję. Dlatego przedstawię Wam ten model i opowiem Wam, co o nim myślę. Także serdecznie zapraszam do oglądania. Altra FWD Experience to jest pierwsza Altra z 4 mm dropem. Jest to model treningowy, ale może nadać się także na szybkie treningi, więc możemy uznać go za model treningowo-startowy na twardą nawierzchnię z dropem 4 mm o wadze 229 g w rozmiarze 42,5 amerykańskim. I tak jak powiedziałem, jest to model dla stopy neutralnej, ponieważ Altra FWD występuje także w drugiej nazwie i będzie przeznaczona dla osób z nadpronacją i będzie miała po prostu podpórkę stabilizacyjną. Nie przedłużając, od razu przechodzimy do specyfikacji tego buta. Zaczynając od podeszwy wewnętrznej, mamy tutaj 4 mm dropu, a pianka to jest formowana ciśnieniowo pianka EVA. I to jest moim zdaniem chyba największa kontrowersja tego buta, bo jeżeli spojrzymy sobie od razu na pomiary durometrem, to tam wskazania w większości przypadków dają nam wyniki między 44 a 49 jednostek. Oznacza to w skrócie, że w mojej tabelce durometru mamy tutaj do czynienia raczej ze średnio niską amortyzacją. I faktycznie w ogólnym rozrachunku, w tym jak czujemy tego buta, to prawdę mówiąc jest dosyć twardo, ale o tym porozmawiamy sobie troszeczkę bardziej podczas biegania w nim. Kształt podeszwy wewnętrznej jest inny niż w większości butów Altra, ponieważ mamy wyraźnie zarysowany rocker, czyli kołyska biegowa przód-tył. Pod piętą mamy lekko podciętą podeszwę i pod palcami ten rocker jest troszeczkę bardziej agresywny, by to zejście na palce i kontakt z podłożem był troszeczkę krótszy. Tak jak wspomniałem, 4 mm drop oznacza, że mamy w strefie śródstopia 280 mm pianki, a w strefie pięty 320 mm, co nam daje różnicę 4 mm. Pianka skonstruowana jest w taki sposób, że trzyma całkiem nieźle naszą piętę i stopę wewnątrz buta, więc mamy całkiem niezłą kontrolę. Sama podeszwa jest dosyć szeroka, więc jest duża platforma, na której możemy wylądować. Pod spodem pianki podeszwowej mamy bieżnik, klasycznie z gumy wykorzystywanej w większości modeli treningowych, który ponacinany jest w sposób określający położenie naszych 4-5 palców z przodu, ponacinany w taki sposób, żeby pracował pod naszą stopą zarówno poprzecznie, jak i wzdłużnie. Bieżnika nie jest zbyt dużo, jest w strategicznych miejscach, niemniej jest to but asfaltowy i tutaj nie powinniśmy narzekać na ilość gumy węglowej. Nie powinna zatrzeć się szybciej niż po 800-1000 km. Płynnie przechodząc do górnej części buta, mamy inżynieryjną siateczkę mesh, która jest świetnie oddychająca, bardzo dobrze wykonana, wygląda na bardzo trwałą i jest odpowiednio gruba. Ja mam akurat wersję chyba najsmutniejszą z możliwych tej Altry, przynajmniej taką dostałem od dystrybutora, a szkoda, bo były dużo lepsze kolory, więc na tym bucie niespecjalnie wszystko ładnie widać. Natomiast widzimy, że na bucie jest sporo odblasków, ta siateczka jest raczej jednolita i nie ma dodatkowych przeszyć mechanicznych. Język tego buta jest dosyć gruby, nieźle przylega do podbicia, ale wolałbym coś bardziej elastycznego. Słabą rzeczą na pewno są sznurówki, które są dosyć sztywne, mało elastyczne. Oczywiście nie miałem z nimi większych problemów, nie rozwiązały mi się podczas treningu, co nie zmienia faktu, że mogłoby do tego dojść, jeżeli nie zawiązałbym je na bliźniaka. Zapiętek tego buta jest sportowo wywinięty do zewnątrz i właśnie w moim przypadku kiepsko trzyma piętę, a właściwie najgorzej trzyma piętę ten otok wokół kostki. Jeżeli popatrzymy w środku, zauważymy, że tak naprawdę zapiętek nie ma zbyt wiele gąbki, natomiast ma dwa charakterystyczne pady, które trzymają naszego Achillesa po bokach. No i te pady powinny spisywać się u niektórych osób nieźle, a u niektórych słabo. Nie jest to perfekcyjne rozwiązanie. W moim przypadku zasznurowanie tego buta nawet na ostatnią przelotkę sprawiło, że miałem i tak przyruch w pięcie podczas biegu. Ostatecznie na treningu przystosowałem się do tego i nie stanowiło to problemu, co nie zmienia faktu, że lockdown i to trzymanie pięty w tym bucie jest dosyć średnie. Natomiast bardzo dobry jest kształt przedniej części cholewki, ponieważ to jest moim zdaniem perfekcyjny kształt butów Altry, które dzielą się na kilka, może nie szerokości, ale kształtów stopy. I w zależności od tego, czy to jest model Olympus, czy to jest model Rivera, czy to jest model Torin, czy to są jakieś modele trailowe, one mają swoje dopracowane kształty.
Tutaj moim zdaniem zastosowano kształt najbliższy modelowi Rivera połączony z Olympusem, dzięki czemu mamy dużo miejsca w strefie podbicia i bardzo dużo miejsca w strefie palców, dzięki czemu stopa naturalnie bardzo dobrze układa się w przedniej części buta. Altra FWD Experience to, tak jak powiedziałem, pierwszy model z 4 mm dropem, który nieźle wygląda, dobrze leży, oprócz tego zapiętka, który moim zdaniem powinien być lekko przeprojektowany i który moim zdaniem nie do końca ma opracowaną jedną charakterystykę. Chodzi przede wszystkim o to, że podeszwa wewnętrzna z nowej pianki, która jest tutaj zastosowana, moim zdaniem średnio nadaje się na typowy, spokojny trening. Pianka, którą tutaj mamy, wykazuje raczej większą twardość niż miękkość, co charakterystyczne, fajnie spisuje się na szybkich, krótkich odcinkach, ale podczas długiego, spokojnego biegu po prostu jest dosyć sztywna i mało przyjemna. Nie bez powodu trzymam teraz w rękach model Rivera 3. 4. generacja tego buta już jest na rynku, natomiast ja mam 3. I moim zdaniem Altra powinna wziąć piankę z tego buta, piankę Ego Max, Ego Max jest w Torinie, piankę Ego, która jest pianką moim zdaniem fantastyczną pod tym względem, że z jednej strony daje nam poczucie takiej średnio dużej miękkości, która jest bardziej miękka od tego buta i daje bardzo fajne odczucia i w szybkim biegu, i w spokojnym biegu. To jest taki złoty środek. Natomiast w FWD Altrze mamy piankę, która jest dużo sztywniejsza, która słabo pracuje pod stopą, która mimo kilometrażu nie nabiera miękkości, może nie wiem, po 50-70 km przebiegniętych w tym bucie pianka jest bardziej miękka. Natomiast moim zdaniem to nie jest dobra cecha tego buta. Przez sztywność i twardość tej pianki miałem wrażenie, że cofnąłem się w czasie i biegam w butach z roku 2010, a nie 2024. Z jednej strony może być to niezłe rozwiązanie na mocne treningi, na szybkie bieganie na bieżni, a nawet na starty w zawodach 5-10 km dla osób, które lubią buty Altry, ale chcą mieć szybszego buta. Bo trzeba przyznać, że ta konstrukcja jest naprawdę lekka, bo w rozmiarze 42,5 waży poniżej 230 gramów i jest to fajna waga dla butów treningowo-startowych. Z drugiej strony pianka jest na tyle responsywna i całkiem szybka, że pozwala się nieźle rozpędzić i to przyznam. Natomiast w takim codziennym treningu jest mało przyjemna. Jest po prostu sztywno, twardo i mało komfortowo, przynajmniej dla mnie. Możliwe, że osoby ważące powyżej 80 kg poczują tego buta dużo lepiej i mocniej, że tak powiem, nacisną tą piankę i odczują jakąś większą miękkość. Natomiast dla mnie ta miękkość jest co najwyżej na średnim poziomie. Uważam, że ten but Altry świetnie spisałby się w parze z jakimś innym butem. Na przykład właśnie Riverą lub Torinem, które wykorzystywane były na przykład na długim rozbieganiu, na biegu regeneracyjnym, na wszelkim klepaniu kilometrów wolniejszym, natomiast tego buta bardzo chętnie zabrałbym na bieżnię lekkoatletyczną, na jakiś mocny fartlek, na interwały, ewentualnie bieg progowy, tam gdzie biegałbym szybciej niż 4,30 i wtedy spoko ten but na większych prędkościach spisałby się całkiem nieźle, lepiej od tych klasycznych modeli treningowych. Natomiast jako but do wszystkiego, czyli biegam sobie każdy jeden trening biegowy, bądź też biegam sobie na co dzień, to moim zdaniem jest słaby wybór. Mam nadzieję, że Altra coś zmieni w tym bucie w kolejnej jego generacji, bo sam kształt tego buta i zamysł oraz 4 mm drop to jest bardzo dobra opcja. Nie każdy jest w stanie udźwignąć całkowicie 0 mm drop, czyli po prostu całkowicie płaską podeszwę, bo ich Achilles, łydka, nawet mimo okresu przejściowego nie chce się do tego przyzwyczaić, jest mocno obciążona. Natomiast 4 mm to jakieś odciążenie dla Achillesa. Bardziej naturalny drop, jeżeli mówimy o takich powiedzmy klasycznych butach treningowych, bo wiem, że oczywiście całkowicie płasko jest najbardziej naturalnie. Nie zmienia to faktu, że wielu użytkowników, biegaczy, amatorów odbija się od Altry ze względu właśnie na zbyt obciążający charakter ich podeszwy. Na koniec dodam, że buty Altra pojawią się w naszym sklepie Studio Sport około wakacji. Będzie można przymierzyć m.in. ten model, ale wiele innych. No i mam nadzieję, że będę mógł też potestować inne buty Altry, nowe modele i robić ich recenzje, tak jak innych butów, które pokazuję na tym kanale. Ja serdecznie zapraszam jeszcze do sklepu Studio Sport, gdzie spotkacie mnie i możecie liczyć na profesjonalny dobór butów do biegania oraz wielu akcesoriów biegowych, no i po prostu pomoc w Waszej przygodzie biegowej. Także dziękuję za dzisiaj, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!